wiadomo, że zaczyna się od obniżenia ceny. To są wartości, które przynajmniej dopóki ja będę zarządzał swoimi firmami, będą na pierwszym miejscu. Każda osoba, która prowadzi biznes, powinna również myśleć o inwestycjach. Jest w stanie sprzedać 1 000 000 produktów. Potrafi do danej branży przyjść kryzys. Zatrzymaj się, stop. Jesteś przedsiębiorcą, być może ekspertem w swojej niszy i chcesz zaistnieć w internecie dzięki profesjonalnym wideo. Przygotowałem dla Ciebie bezpłatny trening wideo, w którym tłumaczę, jak dzięki minimum zaangażowania publikować materiały na wszystkie media społecznościowe, bez znajomości algorytmów i bez siedzenia przez wiele godzin dziennie przy ekranach. Kliknij teraz link w opisie i odbierz darmowe wideo. Cześć, dzień dobry, witajcie na Obliczu Biznesu. Dzisiaj jesteśmy pod firmą Hedo. Jest ze mną właściciel Jacek Butek. Cześć Tomku, Cześć, witam Jacku. Cię serdecznie. I co, zapraszam do mnie do firmy, porozmawiamy sobie. Myślę, że będzie fajny To temat. będzie inspirująca rozmowa. Porozmawiamy z pracownikami firmy, pokażę Wam firmę Jacka od środka, pokażę różne profile działalności Jacka i pogadamy też o Jacka inwestycjach. Idziemy. Chodźcie. Jacku, opowiedz mi proszę, jaka jest historia firmy Hedo. Historia firmy Hedo od 19 roku, kiedy postanowiłem, że tak powiem, troszeczkę się przebranżowić z branży elektronicznej i przejść w import, eksport produktów z zagranicy. Wtedy byliśmy w innym miejscu, że tak powiem, w innym magazynie i na innej siedzibie. W momencie, kiedy firma zaczęła się rozrastać, postanowiłem zakupić nowy teren z większymi halami. Widziałem w tej branży potencjał i wtedy żeśmy przenieśli się tutaj, gdzie jesteście obecnie. Widzisz dużo produktów, duże hale i tutaj zaczęliśmy rozwijać się gdzieś od roku 20-21. Czyli stosunkowo jeszcze tutaj jesteście krótko. Tak, tu jest, można powiedzieć, jesteśmy około 3 lat. A skąd importujecie produkty? Bo nie wszyscy nasi widzowie mogą wiedzieć. Produkty importujemy głównie z Chin. Tam mamy też swoje biuro. W związku z czym, nie ukrywam, jest nam dużo łatwiej szybką logistyką załatwić, że tak powiem, przetransportowanie tych produktów. Tam nasi pracownicy przyjmują zamówienia, organizują logistycznie wszystko i produkty są wysyłane czy drogą lotniczą, czy pociągiem, czy drogą morską tutaj do nas, do magazynu. Jacku, a możesz w dużym skrócie opowiedzieć jeszcze o tej Twojej pierwszej firmie GSM? GSM to sięga końca lat 90. W 99 powstała pierwsza działalność gospodarcza, zwykły komis z telefonami komórkowymi, który potem zaczął się rozwijać. Powstał drugi sklep, trzeci sklep, czwarty sklep, 5 sklepów z telefonami, serwis. No i tam gdzieś pojawiły się części do telefonów, które były w tamtym okresie czasu potrzebne na rynku. Nie było też ich łatwo że tak powiem, kupić. Rynek importowy z Chin jeszcze tak mocno nie działał, jak to stało się później. Także poszedłem w kierunku również części. Powstała hurtownia części do telefonów komórkowych. I tak GSM, że tak powiem, rozwijał się do 19 roku, gdzie już potem postanowiłem przekazać firmę dla wspólnika i teraz on prowadzi tą firmę, a ja tutaj zajmuję się, że tak powiem, sprzedażą e-commerce'ową i wszelkiego rodzaju, że tak powiem, kanałami dystrybucji, gdzie można tylko sprzedać produkty, tam staramy się być. Imponuje mi taka Twoja elastyczność biznesowa, te ścieżki dywersyfikacji, taka płynność zmieniania branż, gdzie tak naprawdę wchodzisz na nowy rynek, który jest bardzo różny od tego, co robiłeś wcześniej. Skąd się to bierze u Ciebie? Myślę, że to jest kwestia kreatywności też i obserwacji rynku, który dzisiaj nie jest łatwy. Żaden biznes dzisiaj nie jest łatwy, ale moim takim konikiem
i ogólnie bardzo, bardzo lubię obserwować trendy, jak biznesy się zmieniają, w którym kierunku idą i wiadomo, no raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale zawsze gdzieś tą dywersyfikację biznesu uważam, że każdy powinien stosować. Nie mam na myśli tutaj starego powiedzenia 5 srok za ogon nie chwycisz, lepiej chwycić jedną, bo to chodzi o coś innego, że no tutaj robiąc import, eksport na przykład, możemy włączyć jakieś kolejne usługi, zdywersyfikować ten biznes, żeby nie tylko i wyłącznie fokusować się na sprzedaży e-commerce'owej, która wiadomo, no raz jest lepiej, raz jest gorzej, tak jak w życiu, ma swoje wzloty, upadki. I w związku z tym, że pracownicy, którzy tutaj już wiele lat pracują, też chciałbym im zapewnić, że tak powiem, pracę do emerytury, więc trzeba bardzo przyglądać się rozwojowi firmy i przede wszystkim też jak rynek się zmienia i dostosowywać się do niego, nie bać się dostosować do nowych trendów. Świat się zmienia, biznes się zmienia i tu chodzi o to, żeby być na bieżąco z tymi kwestiami. A powiedz, Jacku, bo mamy w tej chwili bardzo popularny model dropshippingu. Jedni go nienawidzą, inni go kochają. Jakie jest Twoje zdanie, jako osoby, która rozwinęła takiej skali biznes, co sądzisz o dropshipperach? Dropshipping to nie jest łatwy biznes i to trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie. Po poprzednich swoich nagraniach miałem bardzo mocny odzew tych dropshippingowców. Osoby, które coś chcą zmienić, fajnie, że one chcą coś zmienić w swoim życiu. Natomiast część tych osób oczywiście współpracuje z nami, część nie współpracuje. Była taka część, która zaczynała z nami współpracować, a też, że tak powiem, no, gdzieś ten biznes się skończył. Także to są, nie ma w biznesie tak, że są tylko jasne strony medalu, są te ciemniejsze. Dropshipping, tak jak wspomniałem, to nie jest łatwy biznes. To nie jest łatwy biznes. Osoba musi być naprawdę bardzo zaangażowana i w przypadku właśnie dropshippingu, no to tutaj to powiedzenie 5 srok za ogon nie chwycisz, to by się sprawdziło. Bo tu trzeba zadbać i o klienta, trzeba zadbać o aukcję, trzeba to powystawiać, trzeba mieć bardzo dobry kontakt z klientem. Nie może być sytuacji, że ktoś robi jakiś inny biznes, zajmuje się dropshippingiem, nie ma czasu odebrać telefonu od klienta, który chce uzyskać informacji podstawowych na temat. Chyba zaplecze IT. Tak, to jest również ważny element, natomiast no, tak jak wspomniałem, to nie jest łatwy biznes, jeśli ktoś się poświęci w 100% i ma na to wizję, że tak powiem, jest to też jego w jakimś sensie pasją, że on lubi ten e-commerce sprzedawać i tak dalej, to taka osoba wytrwa, ona może sobie z tego jakoś tam żyć na jakimś poziomie. Ja nie mówię, że z tego są miliony złotych czy setki tysięcy, no ale u nas są osoby, które wychowują dziecko i prowadzi dropshipping i potrafi po 10-12 tysięcy złotych sobie zarobić na miesiąc. No to patrząc w skali, że tak powiem, ogólnej, średniej krajowej, no to są fajne pieniążki, nie? Natomiast no, dużo też jest takich młodych ludzi po 19-20 lat, oglądają się gdzieś tam na internecie i myślą dropshipping, no dobrze, to już wszyscy za mnie wyślą, wszystko zrobią, ja mam tylko jakąś małą część pracy, to naprawdę tak nie jest. To naprawdę to tak nie działa. Tu trzeba również się poświęcić, tak jak każdemu innemu biznesu i przede wszystkim to lubić, kochać i rozwijać, nie? Też sobie jakieś cele zakładać. W miesiąc sprzedałem 10 zamówień, w kolejnym zrobię 20. To jest jak każdy inny biznes. No nie jest też łatwy, natomiast ja jestem bardzo wdzięczny, że te osoby, które z nami tutaj współpracują, są zadowolone, przybywa tych osób, jest jakaś rotacja, wiadomo. Ale Ilu Was aktualnie tutaj w zespole pracuje, w firmie? Około 20 osób. Okej. Około 20 osób, mówię, z działem IT. Mamy swój dział IT, który też przy software'ze cały czas pracuje, dostosowuje system do różnych zmian, do różnych raportów. Także około 20 Biorąc osób. pod uwagę skalę, branże, w których działacie, to nie jest wcale duży zespół, czyli macie dużo rzeczy poautomatyzowanych, oprocesowanych. Tak, to prawda, wiele rzeczy jest zautomatyzowanych. Przede wszystkim wynika to też z doświadczenia,
Gdzieś tam przez ponad 20 lat zdobyłem przy częściach do telefonów komórkowych, jak ten magazyn powinien działać, jak dział wysyłek powinien działać i gdzieś to nam, że tak powiem, ułatwia w dużej części prace logistyczne, wysyłkowe. No a teraz jeszcze doszły nam magazyny, także też mamy swobodnie, możemy poalejkować sobie, porobić, także jest ok. Oblicze biznesu to nie tylko inspirujące rozmowy. Jesteśmy firmą wideo, która przyjedzie do siedziby Twojej firmy, a być może zaprosi Cię na wywiad do naszych pięknych wnętrz lub poprowadzi dla Ciebie profesjonalnie firmowy kanał na YouTube. Kliknij link poniżej i sprawdź, jak pomagamy. Widzę tutaj masę drobnych produktów. Powiedz proszę, w jakiej kondycji jest rynek, jak wygląda teraz sprzedaż e-commerce? Sprzedaż e-commerce obecnie, no uważam, że troszeczkę jest przysiadła, jest słabsza. Z jakiego powodu, co tutaj może być przyczyną według mnie? Po obserwacji rynku pojawia się, prosty przykład, aplikacja na literkę T, kończąca się na MU. Każdy wie, o co chodzi, reklamy nie będziemy robić, ale właśnie tego typu sytuacje na rynku już potrafią zmienić, że tak powiem, popyt danego asortymentu, danej kategorii produktów, a że jest to aplikacja, która, że tak powiem, serwuje w dużej mierze małe produkty, takie szybko dostępne. Nie ukrywamy, takich produktów też wiele mamy i automatycznie ta sprzedaż spada. Dodatkowo bonusy, kupony darmowe, żeby wejść w rynek. Wiadomo, że taka aplikacja i taka firma musi stosować, w związku z czym te ceny są zaniżane, są dawane bonusy, jak wspomniałem. No i klientowi też łatwo zamówić z takiej aplikacji, niż tam wejść do nas na stronę internetową i podobny produkt kupować. Także to jest normalne, tak się rządzi rynek, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Tak to wygląda, natomiast no, my próżnie nie patrzymy, nie płaczemy nad tym, wyznaczamy sobie nowe drogi, nowe cele i automatycznie już bodajże około 20 kontenerów przypłynęło nowych produktów, które nie są tak popularne na tych aplikacjach, które są większe, bardziej gabarytowe, nie jest ich tak łatwo zamówić jak jakiś mały podręczny gadżet. Także obserwujemy rynek, nie mamy wyjścia, musimy się dostosować, jak to się mówi, jedziemy dalej, nie podłamujemy się, gdzieś tam otwieramy kolejne odnogi usług dodatkowych, wtedy spróbujemy jakąś wartość dodaną dodać do tego HEDO, do firmy, która się e-commerce'em zajmuje, żeby nie tylko był profit, korzyść ze sprzedaży, tylko dodatkowe kanały, że tak powiem, które przynoszą nam jakiś zysk. Jacku, a czy mieliście sytuację w firmie, gdzie utopiłeś jakieś duże sumy pieniędzy w towar, który Wam zalega i się nie sprzedał? No oczywiście, że tak. Myślę, że to jest zmora każdej hurtowni, każdego importera, który importuje szeroki asortyment produktów. To nie jest tak kolorowo, że to, co ściągniemy, zawsze sprzedamy do ostatniej sztuki na magazynie. I oczywiście u mnie również ta zmora krąży. Oczywiście staramy się robić różnego rodzaju promocje, żeby ten produkt wysprzedać. Czasami trzeba go poniżej kosztów sprzedać. Podstawowy, taki główny powód i przykład, który podam, jak może się na przykład, jak może firma wpaść w kłopoty, jeśli nie ma mocnego zaplecza i mocnego takiego fundamentu, no to jest import produktów podczas pandemii, gdzie kontener jeden kosztował $18,000 czy 19, w szczycie dochodziły ceny kontenera. No i jest tutaj wiele też takich produktów, które w tym czasie były ściągane. I prosty przykład, no produkt, który kosztował wtedy złotówkę, przy koszcie transportu trzeba było
że tak powiem, wygenerował cenę zakupu, przypuśćmy złoty 80 czy złoty 90. Dzisiaj kontener kosztuje na przykład 3, 4 czy tam 5 tysięcy dolarów i ten produkt generuje koszt zakupu na magazynie, przypuśćmy złoty 20, złoty 15 czy złoty 25 i my z naszą ceną zakupu, którą mamy z 2021 roku, nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, przebić się i to są straty, ten towar zalega na magazynie i to też nie są małe kwoty, także jak najbardziej tak, jest to zmora. Myślę, że każda hurtownia, każdy importer potwierdzi to i u nas też oczywiście tak jest. No, biznes nie jest tak, że tylko wszystko jest pięknie, ładnie i kolorowo, ale tego rodzaju, że tak powiem, przypadłości też nas spotykają i też u nas są. To są wszystko wasze produkty, czy też magazynujecie dla innych firm towar? Tutaj ogólnie na tym magazynie są wszystkie nasze produkty, na większości magazynów są nasze produkty, ale mamy też firmy, które u nas trzymają produkty i my ją obsługujemy, że tak powiem, wysyłki, oni mają swoje strony internetowe, sprzedaż jest w ich zakresie, do nas tylko spływa zamówienie i my za nich robimy sprawy, że tak powiem, logistyczne. Także głównie tak to wygląda. Moi drodzy, tutaj słychać szumy, widzimy panie pakujące paczki, czyli rozumiem, że to jest właśnie to miejsce, gdzie spływają wam zamówienia. Tak, to jest właśnie ostatni etap, gdzie paczka jest przygotowana do wysyłki, ostreczowana, opakowana w foliopak, nadanie numeru listu, czyli list, etykieta. No i czeka, tak naprawdę jest odkładana na dane miejsce, gdzie leży bezpośrednio paleta czy przygotowany boks dla danego kuriera, Okej. włożona do danego boksu i czekamy na kuriera, aż odbierze I paczkę. tutaj przyjeżdża kurier, a opowiedz mi, jakie kategorie produktów u was się najlepiej sprzedają albo historycznie? Główną kategorią to jest dom i ogród i to jest bardzo szeroka kategoria, gdzie tak naprawdę, no wiadomo, mamy podzielone to na rzeczy do domu Okej. i tak samo, no, tak jak wspomniałem, też do ogrodu, ale to się składa z wielu. Teraz mógłbym powiedzieć tak, że zmieniamy trochę asortyment, ponieważ cały czas patrzymy, co się sprzedaje, jakie są trendy. I Elastycznie reagujecie. tak, i jest tak, że odchodzimy od małych rzeczy. Po prostu jest duża konkurencja, tak jak pojawiło się Temu, gdzie tych produktów małych jest w bardzo dobrych cenach. No i tak naprawdę dużo mają takich promocji, dają jakieś bonusy, jakieś dodatkowe zniżki. My teraz wyczuliśmy trend i skupiamy się na produktach większych, wielogabarytowych, typu na przykład toaletki, czy krzesła biurowe, łóżka polowe, stoły. Chcemy iść w tym kierunku. No a oprócz tego mamy jeszcze kategoria dziecko, czyli też głównie to są zabawki. Różnego rodzaju zabawki i na dwór, i do domu. Paweł, powiedz mi proszę, jak wygląda logistyka w takiej dużej firmie? No, w tym roku odnosimy trochę mniejszą tendencję, znaczy jest tendencja spadkowa, Okej. ponieważ tych paczek wysyłamy teraz mniej miesięcznie, to jest między 8 a 10 tysięcy. Swojego czasu było to nawet skala podwojona, potrojona. Czyli ponad 20 tysięcy paczek byliście w stanie w Tak, ciągu miesiąca wysyłać. Tak. No i to też polega, że pracujemy od godziny 8 do 16, magazyn pracuje w tym czasie staramy się wysłać jak najwięcej paczek. Deklarujemy tak naprawdę, że jeżeli paczka jest zamówiona do godziny 12, 13, czasami nawet do 14, to wysyłamy ją tego samego dnia, Okej. ale też jest tak, że jeżeli nawet nie ma jeszcze kurierów, a jest możliwość, to na pewno staramy się, żeby ten klient dostał paczkę na drugi dzień. Wow. E, No i to się Oprócz- chyba chwali, nie? Klienci to doceniają. Znaczy to jest tak naprawdę najważniejsze w e-commerce, żeby ta paczka dojechała cała, zdrowa, tak naprawdę na drugi dzień. Paweł, a powiedz mi, jakimi kanałami docieracie do klientów? Jakie są kanały dystrybucji? Znaczy, głównym kanałem, no to wiadomo, jest strona internetowa, Okej. a oprócz tego no, jesteśmy na każdym marketplace tak naprawdę w Polsce, plus też marketplace zagraniczne. Na przykład Rumunia to też jest duży rynek, gdzie
tam Jasne, staramy się jasne. sprzedawać nasze produkty. No i wiadomo, oprócz tego jeszcze jest tak hurt, który po prostu nawet to są klienci, którzy nie kupują nas przez stronę, tylko normalnie zapytania mailowe. Jaki to jest procent biznesu, ten hurt? Myślę, że to jest takie, znaczy przodujemy tak naprawdę, jeżeli chodzi o hurt i o dropshipping. Okej. Dodatkiem tak naprawdę dla nas są marketplace'y. Marketplace'y są dla nas dodatkiem ze względu na to, że chcemy po prostu się pokazać klientom i zachęcić do zakupów na naszym sklepie. Dobrze, wiem, że wy macie tutaj też studio przygotowane do filmów produktowych. Możesz mnie tam zabrać, pokazać, jak to wygląda od środka? Jasne, nie ma problemu. Wchodząc na waszą stronę internetową, można zobaczyć bardzo profesjonalne zdjęcia. Może opowiesz mi o tym procesie, jak to wszystko wygląda? 3 lata temu kupiliśmy tutaj maszynę, ponieważ kładziemy duży nacisk na bardzo dobrą jakość zdjęć. Oprócz tego marketplace'y też wymagają to, żeby te zdjęcia były naprawdę dobrej jakości. Dlatego, tak jak widzisz, mamy tutaj maszynę do mniejszych gabarytów, do średnich. A oprócz tego zrobiliśmy sobie duże studio, w którym mamy też możliwość robienia zdjęć tych dużych gabarytów, tak jak wcześniej wspomniałem, czy właśnie chodzi o meble, fotele, czy nawet łóżka. Okej. Oprócz tego od niedawna, ponieważ wiadomo jak to wygląda, trzeba się cały czas rozwijać, wprowadziliśmy sobie usługę robienia zdjęć pod klienta. Czyli klient wysyła nam na przykład jakieś swoje produkty i chce do tego jakąś aranżację, oprócz tego zdjęcia na białym tle. Dlatego mamy odpowiedni zespół, który jest Przyjeżdża tutaj klient, czy wysyła wam produkty? różnie. Czasami przyjedzie, czasami jest tak, że do nas wysyła, zależy skąd jest. Są to klienci z różnych terenów Polski. Okej. Dlatego to też jest taka nasza dodatkowa usługa, którą mamy tak naprawdę od niedawna, więc tak naprawdę to wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądało w przyszłości. Jacek jest ogromnym fanem dywersyfikacji. Powiedz mi proszę, jeśli chodzi o te usługi, to są jakieś spore koszty? Jaki sklep internetowy, jakiej skali powinien do was trafić? Znaczy, my jesteśmy otwarci na współpracę z każdym. Kwestia też dlatego, jakie to będą produkty, bo nie mamy stałego cennika, ponieważ każdy produkt jest inny i potrzebuje czasu na to, żeby te zdjęcie zrobić, a tak najdłużej się schodzi z obróbką tych zdjęć tak naprawdę. Okej, czyli nie samo zrobienie zdjęcia, tylko późniejsza praca Tak. przy komputerze. Jakie wy macie strategie, kiedy wiecie, że już danego produktu kompletnie nie ma szans sprzedać? Z tych backstocków droga jest tylko jedna. Znaczy jest kilka sposobów, które my używamy. No, wiadomo, że zaczyna się od obniżenia ceny, obniżenia marży. Potem gdzieś tam ta cena nawet zjeżdża, że tak powiem, pod wodą. Próbujemy sprzedać. Kolejny, że tak powiem, sposób na pozbycie się tego produktu, no to robimy regularnie 2, 3, 4 razy w roku utylizację danych najstarszych produktów. Mamy do tego skonstruowany specjalny system z zakładką na systemie, gdzie jesteśmy w bardzo szybki sposób w stanie zweryfikować, które produkty na danej alejce na przykład nie sprzedały się przez 6 miesięcy, przez 8 miesięcy, przez 10 miesięcy. Wystarczy zrobić wydruk i wtedy siadamy z zespołem ludzi, analizujemy i patrzymy, co jest do utylizacji, co próbujemy jeszcze ewentualnie obniżyć. Także tak to wygląda. No nic nie jesteśmy więcej tutaj w stanie zrobić. Także utylizacja, obniżka cen, promocje, jak najbardziej tak. Jacku, a kto podejmuje u was takie kluczowe decyzje, jakie produkty sprowadzić? To jest cały zespół ludzi. Cały zespół ludzi w biurach, tutaj nie na magazynie. Ten zespół pracuje w biurach, analizuje rynek. W jaki sposób? Analizuje trendy, czyli na przykład regularnie oglądają TikToka, co młodzież na przykład lubi, nie? Potem po danych sprzedaży, które są gdzieś tam dostępne, czy to z Allegro, czy z innych stron internetowych, no patrzymy, obserwujemy. No myślę, że to też nie jest nic nowego, wszyscy analizują rynek, patrzą, ale również mogę tutaj powiedzieć coś takiego może innego, co nie wszystkie firmy mają. Mamy specjalną komórkę ludzi w Chinach, które monitoruje znów nowości i trendy chińskie, które się pojawiają. Jeśli się pojawiają,
to oni też to analizują, czy to jest bardziej produkt na Stany Zjednoczone, czy bardziej na Amazona, na Niemcy, czy taki ogólnoeuropejski. I tutaj ta komórka też bardzo intensywnie działa i wysyła nam propozycje produktów, które nowe powstają w Chinach. My wspólnie tutaj jeszcze z zespołem ludzi analizujemy i wtedy jest podejmowana dopiero decyzja o zakupie. Tam mi gdzieś prywatnie mówiłeś, że TikTok w Chinach jest całkowicie innym TikTokiem Oczywiście. od tego, który mamy tutaj. Powiedz proszę może, jakie są różnice, co tam można wynaleźć? Przede wszystkim jest tam sprzedaż. Znaczy ja dokładnie TikToka polskiego nie znam, ale znam chińskiego TikToka i wiem, że dobry sprzedawca, dobry taki sales manager z krwi i z kości, który ma dobre gadane i dostanie od producenta dany jeden produkt i jakąś fajną promocję zrobią, jest w stanie przez 24 godziny w ciągu doby, nie wiem ile on tam pracują, przypuśćmy 15-14 godzin jest w stanie sprzedać milion produktów, gdzie to jest naprawdę, tam jest wielka skala tego wszystkiego i wszystko się robi, wszystko tam jest zautomatyzowane, nie? Także Czyli pewnie TikTok ma zupełnie- jakieś integracje też z całą logistyką, tak? tak, tam jest tak zrobione, że wystarczy tylko kliknąć, już jest karta podpięta pod konto, już jest Alipay, no, potwierdza się tak jak u nas, nie wiem, no, na Allegro Pay. czy gdzieś bardzo szybki zakup, także tak tam działa TikTok, tylko że w skali, no, podejrzewam kilka tysięcy razy większej niż u nas. U nas jeszcze TikTok, z tego co jestem zorientowany, to nie udostępnia takich rzeczy, czy będzie, trudno mi powiedzieć. Na pewno byłby to dodatkowy, dobry kanał sprzedaży, jeśli chodzi o takie firmy i o takie branże, które chcą po prostu więcej sprzedawać. A co my tutaj mamy? A to jest, o tym żeśmy wspominali, to jest kolejna odnoga, że tak powiem, naszego tego głównego koru biznesowego, czyli Hedo e-commerce, ale tak jak wspomniałem, lubię dywersyfikować, że tak powiem, firmę, branżę. To, że sprzedajemy przez internet rzeczy z importu, to nie znaczy, że nie możemy robić usług na przykład, które też w ciężkich czasach, nie ukrywam, ratują nas i gdzieś ten budżet jest zawsze zasilany z kolejnej odnogi i to jest jedna z tych odnóg właśnie, gdzie to jest nasza marka Hedo lasery i mimo że sprzedajemy, tak samo są w sprzedaży różnej mocy, czyli one mają tam różne zastosowania, to tak samo mamy przystosowany samochód, mamy busa, który ma na stałe zamontowane takie 2 lasery i można wykonać usługę tymi laserami, czy w każdym, że tak powiem, dowolnym mieście, w danej części kraju. Usługi są różne, od czyszczenia kamienic poprzez jakieś metalowe, nie wiem, ławki, drewno. Okej. Można wszystko poczyścić tymi laserami i to robimy jako po prostu usługę. A kto jest waszym klientem na tego typu usługę? Klienci są bardzo zróżnicowani. Przypuśćmy kolekcjonerzy starych motocykli, którzy gdzieś tam kupią stary motocykl, zardzewiały, potrafią przyjechać do nas tutaj Okej. i robimy na miejscu takie usługi. Nie mówię, że od ręki, ale taki przypuśćmy motocykl zostaje u nas i robimy usługę czyszcząc i podkładując, podkład potem się kładzie i dopiero idzie lakier, czyli przygotowanie, że tak powiem, do odnowienia dla takiego kolekcjonerra. Są zapytania z Urzędu Miast różnych, z gmin, jeśli chodzi na przykład o graffiti, czyszczenie. Inwestorzy, którzy kupują kamienice, które jest renowacja, gdzie jest konserwator zabytków. Wtedy bez piaskowania, bez uszkodzenia struktury cegły możemy takim naszym laserem ładnie wyczyścić budynek i przygotować go, że tak powiem, do renowacji, do odnowienia.
A jak, Jacku, wygląda, mnie bardzo ciekawi, marketing, bo macie tyle różnych segmentów, czy wy wszystkie je gdzieś komunikujecie, robicie jakiś marketing wokół tego, czy skąd te firmy, urzędy miasta dowiadują się o tym? Znaczy ja mam tak zawsze poukładane, czy to jest energetyka, czy to są lasery, czy to jest import, to zawsze w tej danej komórce pracuje osoba, która zna rynek, która jest fachowcem w tej branży, która po prostu zna środowisko i ona po prostu wie, gdzie wysyłać takie akcje marketingowe, czyli jakieś oferty, propozycje i tak dalej. Także bardzo kompetentna osoba wtedy w tej danej komórce pracuje, która zna się na danej kategorii, że tak powiem, tej branży całej. Beata, opowiedz mi proszę, jaka panuje tutaj w firmie atmosfera? Zacznę od tego, że pracuję tutaj 20 lat, także, Wow. Także już to świadczy o tym. To chyba nawet profil działalności był nieco inny. Troszeczkę był inny. Na początku, jak zaczęłam pracę, zajmowaliśmy się sprzedażą artykułów GSM. Po pewnym czasie przebranżowiliśmy się i są to artykuły wielobranżowe. Opowiedz trochę więcej o tej atmosferze, jak się tutaj czujecie? Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że się czuję tutaj wyśmienicie, tak? Jeżeli chodzi o atmosferę. Pracownicy, którzy tutaj są, wydaje mi się, że też to potwierdzą. Generalnie jeżeli zachodzi potrzeba, są różne spotkania. Ostatnio mieliśmy nawet wyjazd integracyjny, także tutaj myślę, że wszystko przebiegło doskonale. Planowane są kolejne wyjazdy, szef na to przystaje, także ta atmosfera tutaj wszystkim odpowiada. Tutaj ładną wizytówkę zrobiłaś, zaraz posypie się nam worek CV. A powiedz, jakie są tutaj wady, bo jak przez 20 lat tutaj pracujesz? Wie pan co, wada? Wada to uzależnienie. Uzależnienie od pracy, bo jeżeli tyle lat już się pracuje, tak, to wiadomo, człowiek się uzależnia od tego, i chce czegoś więcej, tak? Wiadomo, żeby ten rozwój firmy też jakoś przebiegał, żeby się przyczynić do tego, żeby to wszystko jakoś tak wyglądało i moglibyśmy dalej iść do przodu. Co wszystko wskazuje na to, że... A powiedz mi proszę, jakie macie na przykład relacje bezpośrednio z Jackiem? Relacje z Jackiem to praktycznie mogę powiedzieć, że rodzinne. Okej. Tak, bo odkąd przyszłam do pracy, to wiadomo, w stosunkach takich koleżeńskich nie było tam nigdy pan, pani, tak? Zawsze było miło, przyjemnie. Jacek zawsze starał się wysłuchać pracownika. Nieraz były sytuacje, gdzie takie typowo rodzinne i z tym również mogłam się zwrócić do Jacka i Jacek wtedy wyciągał pomocną dłoń. Zawsze, zawsze. Mega. Z punktu widzenia kolegów i koleżanki, tutaj w firmie ważne jest takie współgranie ze sobą. To jest w momentach, kiedy mamy taki okres typu przedświąteczny, gdzie jest bardzo dużo wysyłek i wtedy zbieramy się praktycznie całą firmą, przychodzą ludzie również z biura i pomagamy sobie tutaj nawzajem, tak, żeby te paczki wyszły, bo staramy się, żeby paczka, która jest zamówiona danego dnia wyszła, tak? I ta współpraca również wpływa na te relacje, jakie są między Jackiem a pracownikami, tak? Wówczas wszyscy się zbieramy. Bo w grudniu pewnie macie około 15-20 tysięcy W zamówień. grudniu tak, w grudniu jest naprawdę bardzo dużo wysyłek, czasami musimy przyjmować kolejne osoby. Zostawać po godzinach Zostawać pewnie? po godzinach bardzo często, tak? I jakoś się dogadujemy. Czyli jesteście drużyną. Tak, jesteśmy drużyną, jedną wielką drużyną i rodziną. Panowie, co wy tutaj macie? To jest kolejny dowód, co ja mogę powiedzieć tu jako właściciel firmy. Być może to już jest choroba biznesowa, ale lubię, że tak powiem, się zabezpieczać na cięższe czasy. Przede wszystkim nauczyła mnie też tego pandemia, która pokazała, jak w łatwy sposób można zablokować sobie dużo pieniążków i potem mieć backstocki, o których żeśmy wcześniej rozmawiali. Więc mniej więcej w tym czasie, bo to było koniec 21, koniec 22 roku, postanowiłem rozwijać, że tak powiem, branżę energetyczną. Tutaj dzięki też Łukaszowi, który dużo się nauczył w tej branży i mamy tam jakieś kontakty, które spowodowały, że otworzyłem 2 lata temu, tak jak wspomniałem, kolejną odnogę firmy, która jeszcze jest w mojej głównej firmie, ale niedługo będzie najprawdopodobniej wydzielona już i powstanie kolejna spółka. Natomiast chodzi o energetykę, transformatory,
Mamy również prefabrykację rozdzielnic. No, za chwileczkę możemy Ile pokazać. taki transformator, Jacku, jeden pojedynczy kosztuje? To są ceny bardzo różne. No, na pewno nie można tego porównywać do produktów, które importujemy z Chin. Jest to bardzo mocna firma, można powiedzieć jeden z liderów na polskim rynku. Europejski producent, nie z Chin, to nie są produkty z Chin. Zresztą jako Hedo też nie wszystkie produkty z firm europejskich jak najbardziej też zamawiamy, też handlujemy. Także tutaj akurat najlepszy przykład, europejska firma, mocna, która jest rozpoznawalna na rynku i jesteśmy oficjalnym dystrybutorem transformatorów pod fotowoltaikę tej firmy. I nie zamykamy się tylko na transformatorach, a tak jak wspomniałem, robimy też rozdzielnice, robimy do rozdzielnic, to już my jesteśmy producentem rozłączników klatkowych, listwowych, a może najlepiej jako tych technicznych Technikalia. rzeczach trochę by tutaj Łukasz powiedział, który, że tak powiem, cały czas rozwija tą branżę. I to jest też tylko dowód, warto o tym wspomnieć, że przynajmniej ja jestem taką osobą, że nie fokusuję się tylko i wyłącznie na firmie, na prowadzeniu jednej branży, bo życie mnie nauczyło, że różnie bywa w branżach i potrafi do danej branży przyjść kryzys. No i potem wiadomo, że ja jako właściciel muszę tutaj myśleć o że tak powiem, płynnościach finansowych, o nowych inwestycjach, a nie usiąść sobie i gdzieś tam spoczywać na laurach. To taka jest rola właściciela firmy, żeby był przewidywalny, żeby monitorował rynek. I gdzieś widzę bardzo, bardzo duży potencjał w branży energetycznej na najbliższe 5 lat. Również już zaczęliśmy rozmowy na temat magazynów energii, które będziemy też rozwijać. Także dużo się dzieje. To takie nasze, można powiedzieć, tutaj wspólnie z Łukaszem, takie nasze małe dziecko. Łukasz, oddaję Ci głos. Tak, dokładnie. Nasze małe dziecko. A propos ceny, nie wchodząc w szczegóły, średniej klasy samochód tam z tyłu, wysokiej klasy samochód i to są tego typu przedziały cenowe, także naprawdę jest i waży, i kosztuje. Ale odwdzięcza się stabilną pracą, to jest produkt europejski bardzo wysokiej jakości. Mamy do tego też nasz serwis, także wszystko jest po naszej stronie. Są to transformatory do fotowoltaiki, jak i dystrybucyjne w zakresie od 63 do 6500 kVA, także zakres jest bardzo wysoki. Przypuśćmy, takich transformatorów jak ten wchodzi na tira 4, a są też takie, co trzeba przewozić gabarytem. To jest taki zakres. I wtedy już nie mówimy o wysokiej klasy samochodzie, tylko o jakimś apartamencie. To są tego typu zakresy cenowe. Może przejdźmy dalej. No właśnie, co Wy tam macie? Kolejne nasze dziecko są to rozłączniki listwowe. To jest właśnie ten produkt, też w szerokim zakresie. To jest nasza prefabrykacja. To są rozłączniki listwowe. Mamy je w dwóch wersjach. Mamy je do fotowoltaiki i zwykłe, takie jak tutaj. Mamy do tego szereg produktów, czyli całe oprzyrządowanie, wkładki. Moment, może pokażę. Złącza V, które są, wszystko jest pod nas robione i pod nas brandowane. Na każdym elemencie widnieją nasze loga. No i to też jest nasze dziecko. To jest typowo nasze dziecko, bo to jest produkt europejski, który jesteśmy dystrybutorem oficjalnym. To wszystko jest na naszej stronie, a to jest typowo nasze dziecko. Kolejne nasze dziecko. Bardzo podobna zasada działania, rozłącznik klatkowy, też w szerokim zakresie. Też można spotkać nasze produkty już w wielu sklepach internetowych, jak i w wielu hurtowniach elektrycznych, bo zaczęliśmy współpracę. To jest może namiastka tego wszystkiego, co jest przed nami, ale... Ja może bym tutaj przerwał i powiedział, że trzeba nas szukać w dobrych hurtowniach elektrycznych. Bardzo dobry tutaj podpowiedź i dobrych i dużych. Także wszystko idzie zgodnie z planem. No, z Jackiem się znamy No 20 właśnie, lat jak i ta historia Wasza wygląda? znamy się 20 lat, wspólnie razem działaliśmy.
w różnych branżach, w różnych firmach. To jest nasze nowe dziecko, ja teraz tym się zajmuję. No i całego siebie oddałem dla tej branży, no i dobrze się w tym czuję, no i dobrze nam idzie. Ja tylko dodam dla widzów, osób, które będą oglądały ten wywiad, że wszystko w życiu jest możliwe. Łukasz kiedyś żył w mocnym systemie, że tak powiem, od 8 do 15 pracował, mało rzeczy widział na zewnątrz i tej wiary może tyle nie miał, że można w życiu fajne rzeczy robić, przyjemne, rozwijać się i mentalnie, i biznesowo. I tutaj jest najlepszy dowód, że z przyjaciela, bo jest moim przyjacielem od chyba tam już 20 lat, że można stać się też wspólnikiem, można też zarabiać fajnie pieniądze i dalej się przyjaźnić i to są wartości, które przynajmniej dopóki ja będę zarządzał swoimi firmami, będą na pierwszym miejscu. Tak, tylko trzeba otworzyć oczy. Nie można żyć w systemie, nie można być zamkniętym, bo tak się niczego nie osiągnie. Jacku, jesteśmy w Twojej sali konferencyjnej, wyśmienite wnętrze. Powiedz proszę, bo tutaj leżą jakieś suplementy. Co to za suplementy? Czy masz w tym jakieś udziały? Tak, to jest dywersyfikacja biznesu, troszeczkę inwestycyjnie. 2 lata temu postanowiłem zainwestować w taki startup, który zajmuje się produkcją u nas w Polsce właśnie suplementów. Dla mnie osobiście nawet ta nazwa nie bardzo pasuje, ponieważ są to szoty, które są oparte na bazie naturalnych soków, a nie jakichś tam substancji chemicznych, Okej. czyli w postaci jakiegoś tam proszku rozpuszczalnego i tak dalej, tylko jest to na bazie naturalnych soków i wiem, gdzie to jest robione, czyli u nas w Polsce pod okiem bardzo znanego profesora, który tutaj wspólnie z moimi wspólnikami dobiera składniki i powstają właśnie tego typu szoty. Także to taki nowy startup. To co? Próbujemy. Nie ma problemu. Ja sobie witaminkę wezmę. Ja sobie energię Czyli na przetestuję, bazie naturalnego soku z pomarańczy. bo dzisiaj już nagrywamy trochę. O, okej. Także to typowo jako dywersyfikacja moich inwestycji jako w startup. To jest dopiero malutka firma, która się gdzieś tam rozwija, ale fajni ludzie są zaangażowani, także wierzę, że w przyszłości też to będzie przynosić. Jasne. A powiedz mi, poza firmami, wiem, że masz też jakieś nieruchomości. W co inwestujesz tak poza biznesowo? Znaczy ogólnie myślę, że każda osoba, która prowadzi biznes, powinna również myśleć o inwestycjach. I oczywiście u mnie jest tak samo. To nie jest tak, że ja się zamykam tylko i wyłącznie na prowadzenie firmy, klapki na oczach i aby więcej tych pieniędzy, lepsze cyfry wycisnąć. Absolutnie tak nie jest. Mam już też swoje lata, gdzie trzeba pomyśleć i o dzieciach i o jakiejś swojej przyszłości, żeby tak zwana emerytura była spokojna i oczywiście jak najbardziej tak, inwestycje, jeśli chodzi o nieruchomości, to jest mój, że tak powiem, konik, znam ten rynek, interesuję się tym i zarówno jak i długoterminowym wynajmem, i krótkoterminowym, czy w Polsce, czy za granicą. Także oczywiście takie inwestycje już dawno poczyniłem i one sobie pracują. Zgodzisz się ze mną, że z wiekiem jesteśmy już coraz mniej wydajni, ta praca nie jest taka, jak miałeś 25 lat. Tak, oczywiście, tu się zgodzę, natomiast no u mnie jest jakoś tak, że ja nie wiem, skąd ta energia się bierze i te nowe tematy co chwilę się pojawiają i gdzieś tam człowiek ma kolejne jakieś cele, marzenia, obrazuje sobie gdzieś tą swoją przyszłość
idzie zawsze w tym kierunku, żeby to dane zdjęcie, które jest zobrazowane, nastąpiło w odpowiednim oczywiście czasie. Nie wyznaczam sobie nigdy żadnych terminów. To po prostu realizuję, to mi sprawia wielką przyjemność. I dużo też spotykam się z ludźmi z innych branż, rozmawiamy sobie, jak u nich inne branże. No po prostu to mnie interesuje, to jest moja pasja. Oprócz sportu, który uwielbiam, piłkę nożną, gołębie pocztowe, wyścigi gołębi pocztowych, to jest też moje hobby, pasja. Uważam, że każdy człowiek powinien gdzieś tam czymś się interesować, mieć swoje jakieś hobby, swoją zajawkę i jak troszeczkę czasu wolnego jest, to realizować się w tych swoich pasjach i wtedy pozytywna energia i ogólnie samopoczucie dużo jest lepsze i stąd może tej dużo energii mam na robienie gdzieś tam kolejnych rzeczy. Jacku, prywatnie znasz się z Filem Koniecznym, a jak znasz się z Filem, no to pewnie masz też jakieś krypto. Powiedz coś troszkę o rynku krypto. O rynku krypto nic nie powiem niestety, bo oczywiście z Filem się znamy, mam wielki szacunek do tej osoby. Jest to bardzo mądra osoba, która siedzi w rynku bardzo dużo, także tutaj odsyłam na jego kanał. Na jego kanał jest to mega profesjonalista. Uczę się od niego, próbuję. Jest to dla mnie też coś nowego, jakaś dywersyfikacja, waluty cyfrowe. Także nie zamykam się, jestem otwarty i tak jak wspomniałem, jestem mu bardzo wdzięczny za przekazywanie swojej wiedzy, za dzielenie się jego wiedzą, bo ma naprawdę bardzo dużą i ogólnie prywatnie jest bardzo dobrym człowiekiem. Super. Jacku, dokąd zmierzasz? Jakie są Twoje najbliższe plany na 2-3 lata? Gdzie chcesz ze swoimi firmami być? Ja jestem takim człowiekiem, że nie mam jakichś planów takich dalekosiężnych. Wolę żyć, działać tu i teraz. Natomiast, tak jak wspomnieliśmy, w odpowiednim wieku też inaczej się podchodzi do pewnych rzeczy, prowadząc wiele lat biznes. Na pewno bardzo teraz koncentruję się na troszeczkę odpoczynku też, spotykania się z ludźmi, jakieś wspólne wyjazdy za granicę i żeby troszeczkę też mniej tych emocji biznesowych było w głowie. Co nie znaczy, że jak się nie przyjedzie, zaraz nowy się nie urodzi, ale mówię, no już staram się tak na spokojnie i przede wszystkim już nic nie planuję tam, że za 5 lat zbuduję nową firmę. Nie, już bardziej tak na spokojnie, żeby dopilnować tego, co jest. Ewentualnie poprzekazywać gdzieś młodym ludziom swoje doświadczenia, swoją wiedzę i No niech oni wyciągną. właśnie widzę, że Twoją też taką misją poboczną jest dawać wartość tym młodym, ambitnym ludziom, przekierowywać ich też w sposób myślenia, że da się troszeczkę w życiu inaczej. Tak, oczywiście, jak najbardziej tak. To jest taka moja misja, taka droga duchowa, w której mam zobrazowane, że pewne wartości chciałbym młodym osobom, między innymi swoim dzieciom też przekazać, żeby wiedziały, jak należy wchodzić, że tak powiem, w świat dorosłości, no ale inni jak najbardziej tak, kto wyciągnie sobie gdzieś tam z tych moich wartości, które ja preferuję i stosuję i stosowałem do swojego życia i one mu pomogą, to ja tym bardziej będę bardzo szczęśliwy. I tyle. Jacku, na zakończenie, jakie książki polecasz dla przedsiębiorców, którzy dopiero gdzieś tam zainteresowali się rozwojem osobistym, biznesem, mają jakieś drobne działalności? Miałem już te pytania w wywiadach i podkreślę jeszcze raz i bezapelacyjnie Jacek Walkiewicz, Pełna moc, która na mnie zrobiła największe wrażenie. I lubię bardzo książki, gdzie biografia danych biznesmenów, osoby, które osiągnęły sukces,
to na mnie działa naprawdę bardzo fajnie, pozytywnie. Jedną z takich książek była książka Rafała Badziaga Umysł miliardera, który odwiedził 20 bodajże miliarderów po całym świecie i zrobił z nimi wywiady. I mnie takie rzeczy interesują, co takie osoby, które od skrajnej biedy osiągnęły w życiu potężny sukces finansowy, jakie wartości stosowali, jak życie ich przebiegało, z jakimi trudnościami się spotykali, jak potrafili te trudności rozwiązać. To takie rzeczy, tego typu rodzaju książki bardzo mnie interesują i w wolnych chwilach przeznaczam po prostu czas na czytanie tej tematyki. Słuchajcie, Jacka można słuchać bez przerwy i bez końca, dlatego specjalnie dla Was zorganizowaliśmy kolejny odcinek, który wyjdzie, który poprowadzi moja wspólniczka Monika Honory i tam poruszy dużo kwestii mentalnych, duchowych, czyli to, co w Jacku lubicie najbardziej, a Wy zostawcie komentarze pod tym filmem, ponieważ nagranie będzie realizowane już wkrótce. Najlepsze komentarze, najlepsze pytania do Jacka postaramy się w kolejnym odcinku do tego wszystkiego odnieść. Jacek też będzie czytał te komentarze i odpowiadał na nie na bieżąco, dlatego zachęcam Was do dyskusji i wskazówka, co jeszcze chcecie zobaczyć na kanale Oblicze Biznesu. Dzięki Jacku. Dziękuję Fantastyczna rozmowa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją wspólniczkę i wszystkich słuchaczy. Dzięki.